Dziś nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważne we współczesnym przemyśle, ale też logistyce, handlu, finansach są zbieranie i analiza danych. Zresztą spotykamy się z tym na każdym kroku, robiąc zakupy w sklepie stacjonarnym czy internetowym, zbierając punkty lojalnościowe czy korzystając z internetowej bankowości. We wszystkich tych sytuacjach dane są zbierane, przetwarzane i przechowywane. Żeby mogło się to odbywać bezpiecznie, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. Dziś przyjrzymy się jej, odwiedzamy bowiem niesamowite miejsce – Data Center Comarch w Krakowie. Comarch jest polskim producentem rozwiązań informatycznych, w tym systemów do zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi. Zasięg działania firmy jest globalny. W 30 krajach świata działa 80 biur Comarchu. Istotne dane biznesowe, niezbędne do działania aplikacji, jakie oferuje Comarch, przechowywane są w 16 centrach danych, zlokalizowanych na całym świecie. Jeżeli firma chce skorzystać z usług Data Center Comarch, już podczas pierwszego spotkania ma okazję wykonać wizję lokalną. Pozwalają na to okulary VR. Ta technologia jest niezwykle przydatna, bowiem klienci Comarch pochodzą z różnych zakątków świata. My mamy tę możliwość, aby zdjąć okulary, ponieważ sami będziemy mogli za chwilę się przekonać, jak działa serwerownia. Naszym przewodnikiem jest Piotr Chłędowski, konsultant z zakresu rozwiązań Data Center. Jesteśmy we wnętrzu korytarza serwerowni. Widzimy tutaj różne urządzenia, szafy z całym wyposażeniem. Piotrze, wytłumacz nam proszę, na czym cały ten system gromadzenia i przechowywania danych polega. Upraszczając, wyobraźmy sobie, że dokonujemy jakiejś transakcji w sklepie internetowym. Taka transakcja jest odnotowywana w systemach i za pomocą łączy internetowych, urządzeń sieciowych trafia do nas na serwery, gdzie dane są zapisywane. Później co kilka minut dane są backupowane na inne urządzenia, a na koniec dnia wykonywany jest backup dzienny. Później na koniec tygodnia jest wykonywany backup tygodniowy, backup miesięczny itd. Wspomniałeś o bezpieczeństwie danych. W tym kontekście pojawia się nam bardzo skomplikowany termin, mianowicie, że te urządzenia są redundantne. Proszę wytłumacz nam, na czym to polega. Redundancja polega na tym, że jesteśmy w stanie zapewnić, tak najprościej mówiąc, drugie urządzenie w momencie, kiedy to pierwsze padnie. Natomiast redundancja zaczyna się już od poziomu systemów pożarniczych, generatorów prądu, sieci, switchów, routerów. Kompleksowa ochrona danych obliguje też do georedundancji, to znaczy w momencie, kiedy całkowicie pada nam jeden ośrodek, jesteśmy w stanie odtworzyć dane produkcyjne klienta w drugim ośrodku, oddalonym od tego pierwszego o dystans, bezpieczny dystans liczony w setkach kilometrów. Ten szum, który cały czas tutaj słyszycie, to system klimatyzacji, który zapewnia odpowiednią temperaturę dla działania serwerów. W tym wypadku jest to około 22-25 stopni Celsjusza. Serwerownia to nie tylko sprzęt, ale też obsługujący go specjaliści. Nad ciągłością działania wszystkich systemów czuwają wyspecjalizowane w poszczególnych technologiach zespoły, współpracujące ze sobą w trybie ciągłym. Łącznie w zapewnienie pełnej dostępności systemów tylko w tym jednym ośrodku Comarch zaangażowanych jest kilkudziesięciu wysokiej klasy inżynierów. Awarie w zasadzie nie zdarzają się. Gwarantowana dostępność systemów to 99,99%, a w razie ich wystąpienia reakcja zamyka się w kilku minutach. Podstawą i gwarancją bezpieczeństwa są systemy zasilania, zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić ciągłe działanie serwerów. Dlatego zasilanie Comarch Data Center pochodzi od kilku niezależnych dostawców energii. Oprócz tego działają tu systemy UPS, podtrzymujące zasilanie w razie braku prądu przez określony czas, a których pracę można wydłużyć uzupełniając paliwo.
Gdyby w serwerowni pojawiło się jakiekolwiek zagrożenie pożarowe, zadziała system detekcji, na który składają się m.in. czujki temperatury. System zareaguje także, gdy urządzenia wejdą w tryb alarmu. W przypadku faktycznego pożaru, co nie miało dotychczas miejsca, nie ma mowy o gaszeniu serwerów wodą. W takim przypadku ogień byłby gaszony za pomocą gazu FM200 albo Ingram, bezpiecznego dla wszystkich urządzeń. Przyjrzyjmy się także budowie pomieszczeń, w których znajdują się serwery. Konstrukcja budynku uwzględnia wymogi bezpieczeństwa, w tym m.in. brak okien, by ktoś do tego nieuprawniony nie miał możliwości dostania się do środka. Minimalizuje to również wszelkie zagrożenia zewnętrzne. Ta serwerownia znajduje się na niewielkim podwyższeniu, po to, aby uchronić wnętrze przed ewentualnym zalaniem wodą, mimo iż celowo wszystkie data center Comarch zlokalizowane są poza terenami zalewowymi. Centrum danych w drugim budynku z kolei znajduje się pod ziemią, co stanowi dodatkową ochronę w razie niespodziewanych zagrożeń mogących wpłynąć na budynek. Comarch Data Center jest monitorowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez Global Operations Center, które zapewnia nieprzerwaną kontrolę nad infrastrukturą zarówno centrum danych firmy Comarch, jak i jej klientów. Zbieranie i analiza danych mają w przemyśle ogromne znaczenie, pomagają w optymalizacji procesów produkcyjnych, pomagają także w zarządzaniu zasobami firmy, logistyką, zarządzaniu pracownikami, pomagają także przy opracowywaniu różnego rodzaju innowacji, a także w pracach nad rozwojem produktu. Ze mną jest Piotr Chłędowski z Comarchu, z którym porozmawiam teraz na temat potencjalnej współpracy Centrum Danych z fabryką. Piotrze, czy firmy przemysłowe decydują się na tego typu usługę, którą Wy możecie udzielić, czy raczej stawiają na to, żeby budować swoją infrastrukturę? Jedni klienci wolą rozwijać własną infrastrukturę, a inni wolą rozwijać korową działalność swojego biznesu i przez to nie angażować wysoko wyspecjalizowanych inżynierów konkretnych systemów, ale outsourcują taką usługę do profesjonalnych ośrodków data center, którzy zapewniają wysokie standardy, wysoki poziom SLA i biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich danych. Wzrasta ilość ataków hakerskich, przez co jest zagrożone bezpieczeństwo też tych danych. Jeżeli firma o to nie zadba, to z jakimi konsekwencjami musi się liczyć w takiej sytuacji? Te wartości, można powiedzieć, niematerialne, jakie za tym idą, no to na pewno utrata reputacji, wartości, którą firma budowała jednak przez lata swojej ciężkiej pracy. Wszystko może pójść w piach w dosłownie kilka minut. Dlatego bardzo istotną kwestią jest bezpieczeństwo danych nie tyle produkcyjnych, co także danych osobowych, które też są przetwarzane w systemach. Warto to zadbać, warto dane, które gromadzi firma, powierzyć specjalistom, powierzyć opiece specjalistów, ponieważ jeżeli o to nie zadbamy, niestety, ale konsekwencje dla firmy mogą być bardzo poważne. Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Jak mogliśmy się przekonać w tym odcinku, centrum danych to nie jest tylko zwykłe miejsce, w którym na półkach leżą serwery. To wielowarstwowy, złożony system odpowiadający za gromadzenie i przetwarzanie danych, za ich identyfikację i autoryzację. Przy ciągle wzrastającym znaczeniu gospodarki cyfrowej, znaczenie takich miejsc jak to będzie nieustannie wzrastać. Dlatego tym bardziej cieszy, że wśród firm oferujących globalnie tego typu usługi jest również firma z Polski.